Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie przedstawię Wam układ schodowy zbudowany z dwóch łączników schodowych, które zawsze są na końcu i na początku układu, i z dwóch łączników krzyżowych, które zawsze znajdują się obok siebie w środku układu. Układ schodowy, jak sama nazwa wskazuje, stosowany jest głównie do klatek schodowych, czyli na przykład na parterze, na pierwszym piętrze, na drugim piętrze i na trzecim piętrze. Tak w kolejności montujemy łączniki, czyli zawsze krzyżowe są w środku. Może być jeden, mogą być dwa, może być 50, ale schodowe muszą być zawsze na końcu i na początku układu. Czyli układ nie powinien się kończyć krzyżowym. Schodowy na początku i na końcu, a w środku możemy ich zamontować ile chcemy. Ale jako że gdy zrobiłem poradnik z jednym łącznikiem krzyżowym na środku, czyli były 3 łączniki, to były też pytania do mnie, czy mógłbym zrobić właśnie taki układ, gdzie połączę przynajmniej 2, żeby było więcej niż 1, żeby pokazać, jak to w praktyce wygląda. Stąd właśnie ten poradnik dla Was. Spójrzcie, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Z dowolnego miejsca, gdzie tylko chcę, mogę włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Wyobraźcie sobie klatkę schodową, parter, piętro, drugie piętro, trzecie piętro. I teraz przychodzę sobie do domu i na parterze włączam sobie światełko, czyli oświetlenie na klatce schodowej. Czy to będzie oświetlenie żarowe, halogenowe, czy to będzie oświetlenie LEDowe, jakieś listwy zamontowane. To już jest Wasza sprawa oczywiście. I teraz tak, włączyłem sobie oświetlenie. Wchodzę sobie na pierwsze piętro, na drugie piętro i powiedzmy, że tutaj idę już do sypialni. Wyłączam oświetlenie na klatce schodowej. Teraz ktoś jest na trzecim piętrze, podchodzi do schodów, włącza oświetlenie, schodzi w dół i na pierwszym piętrze na przykład wyłącza. Teraz ktoś jeszcze z trzeciego piętra idzie, czyli włącza sobie, schodzi na sam dół, wyłącza. Czyli jak widzicie, gdziekolwiek zmienię stan łącznika, nieważne czy to będzie schodowy, krzyżowy czy krzyżowy, nieważne, to zawsze będę włączał lub wyłączał oświetlenie, czyli zmieniał stan. Tak więc to jest właśnie zaleta układu schodowego. Zobaczcie na jedną rzecz, żebyście zrozumieli, jak to działa. Przewód ochronny musimy zawsze doprowadzić do odbiornika. Czy ten odbiornik będzie z ostatniej puszki instalacyjnej tutaj łączony? Bo jak wiecie, oczywiście każdy z łączników jest instalowany w puszce instalacyjnej. Od razu zalecam stosować głębokie puszki. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Ano dlatego, że oczywiście kawałek łącznika wchodzi do puszki, czyli gdzieś już prawie do połowy, a gdzieś musimy oczywiście te przewody jeszcze umieścić. No i często złączki elektryczne. Tak więc głębokie puszki to jest dobre rozwiązanie. No i teraz tak. Przewód ochronny, który dociera do odbiornika elektrycznego, powinien być dostarczony w układzie bezpuszkowym, w instalacji elektrycznej bezpuszkowej, oczywiście do każdej puszki elektrycznej, instalacyjnej. Dlatego też, jak widzicie, mamy tutaj zagięcia i w puszce instalacyjnej mamy te wszystkie przewody, które tu widzicie, czyli przychodzi przewód ochronny i wychodzi. Druga puszka na pierwszym piętrze i tak dalej. Czyli prowadzimy w ten sposób. Następna sprawa. Przewód neutralny w ten sam sposób prowadzimy, bo ani ochronny, ani neutralny w żaden sposób nie jest podłączany do łączników instalacyjnych, jak widzicie. Tak więc w ten sam sposób do każdej puszki instalacyjnej. Następna kwestia i najważniejsza to tak naprawdę zabawa z przewodem fazowym. W cudzysłowie oczywiście zabawa. Zauważcie, że odbiornik i rozdzielnica elektryczna ma podłączony przewód fazowy brązowy, a cała zabawa z tą fazą jest pomiędzy łącznikami. I teraz spójrzcie, jak to wygląda. Zawsze w tych parach dwóch przewodów, które najczęściej są nazywane przewodami korespondencyjnymi albo komunikacyjnymi, zawsze w którymś z tych dwóch przewodów, czy tych dwóch przewodów zawsze jest faza. Nie ma takiej sytuacji, że którymś z tych łączników powodujemy, że w obydwu na przykład tych żyłach, przewodach albo w tych nie ma fazy. Zawsze jest przejście przez cały układ fazy. Tylko że kwestia tutaj w każdym z tych łączników styków ruchomych powoduje, że raz idzie daną żyłą, raz inną, no i dlatego właśnie raz działa oświetlenie, raz nie. I spójrzcie, tutaj mamy przewód fazowy podłączony, najczęściej styk, gdzie podłączamy fazę, dopływ i wyjście, to są dokładnie te same styki w łącznikach schodowych oczywiście. I jak spojrzymy sobie tutaj,
na przykładowe te dwa łączniki, to zawsze styk ruchomy w łącznikach to jest styk, do którego podłączamy fazę lub z niego tą fazę wyciągamy. Czyli w tym wypadku widać tu na schemacie wyraźnie, że styk ruchomy jest tutaj na jedynce. Czyli zmienia stan i łączy się z trójką, albo gdy zmieniamy stan klawisza, to ten styk albo dotyka się z trójką, albo z czwórką, albo z trójką, albo z czwórką. Więc tu jest zawsze faza, a potem albo idzie na czwórkę, albo na trójkę. Albo idzie na czwórkę, albo idzie na trójkę. Zależnie od ustawienia danego klawisza. I tak samo tym samym stykiem wychodzi, jak widzicie. Mamy tutaj identyczne łączniki schodowe. I spójrzcie dalej. Jeżeli faza wychodzi na przykład tym czarnym, no to może wyjść albo tym stykiem, albo tym. Czyli albo tym czarnym, albo tym szarym. Ja zastosowałem czarny i szary przewód, a dokładnie czarną i szarą żyłę, ale może być też czarny i czerwony. Mogą być dwa czarne. Wtedy warto sobie oznaczyć na przykład taśmą czy koszulką, tak żeby najlepiej nie były takie same. Ale nie stosujemy oczywiście przewodu ochronnego i neutralnego tych kolorów tutaj do łączenia. To taka dobra rada. Więc szare, czarne, brązowe, ewentualnie czerwone. No i dobra, jak widzicie, czyli jeżeli tu dochodzi, to albo wyjdzie tym, albo tym. Ale zawsze którymś wyjdzie. I teraz jeżeli tu idzie faza, to albo tym, albo tym. Zawsze wszędzie jest faza. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, można zrobić oczywiście proste sprawdzenie. W dowolny sposób, na przykład zwykłym multimetrem. Ustawmy sobie. I spójrzcie. Ustawimy sobie, albo przyłożymy czarną sondę badawczą do neutralnego. I będziemy sprawdzać napięcie. Zobaczcie. I teraz tak. Tutaj oczywiście różnica potencjałów jest. 245 V, jak widzicie. Dochodzi do łącznika. I teraz na którym z tych przewodów jest faza? Sprawdzamy najpierw tu, na szarym. I jest tutaj. Więc nie może być oczywiście tutaj. I oczywiście nie ma. Więc idzie sobie tutaj szarym. I teraz albo będzie tu, albo tu. Zależnie oczywiście od przycisku. Tak więc sprawdzamy najpierw może tutaj, na czarnym. O, jest 240. Tak więc jeżeli tu jest, to oczywiście tutaj być nie może. I nie ma. No dobra, więc widzicie, tu idzie szarym, tu idzie czarnym. Dochodzi tu. No dobra, co teraz? Czy będzie tu, czy tu? Sprawdzamy na czarnym. Jest na czarnym. Akurat tak ułożony jest ten nasz klawisz w łączniku krzyżowym. Ale jeżeli tylko zmienię jego stan, zobaczcie, to będzie nie na czarnym, tylko na szarym. Jak widzicie. No i teraz idzie sobie szarym, dochodzi tu. A jako że od razu widzimy, że nasz odbiornik elektryczny, czyli nasza lampka świeci, to musi być połączenie między tym stykiem nieruchomym, zgodnie z tym schematem, ze stykiem tym fazowym, wyjściowym, wejściowym, czyli takim samym. Musi być. Jeżeli tylko zmienię stan, zobaczcie, przycisk nacisnąłem, to automatycznie ten styk ruchomy z tego styku fazowego tutaj zmienia się i łączy się z tym stykiem. Ale nie działa lampka, bo tu nie ma po prostu fazy. Jest tutaj, pamiętacie przed chwilą. Więc ten z fazą jest tu, ale z niczym się nie łączy. Dlatego też nasz odbiornik oczywiście nie działa, nie świeci. Jeżeli zmienimy jeszcze raz, to oczywiście zaświeci. Wróćmy do poprzedniej pozycji. Czyli, żeby teraz zadziałało, musiałaby faza nie być na szarym, ale na czarnym. No i wystarczy zmienić dowolny stan z tych trzech łączników, a faza się pojawi na czarnym. Zobaczcie. Albo tym, albo tym, albo tym. I to jest właśnie cała ta magia działania układu schodowego. Proste, ale trzeba to spróbować zrozumieć, stąd postarałem się to pokazać Wam w taki sposób, jak widzicie. Tak więc układ schodowy zbudowany z dwóch łączników krzyżowych i dwóch schodowych, które zawsze są na początku i na końcu. Nigdy nie ma schodowych w środku gdzieś. Ani też nigdy nie ma krzyżowych na końcach. Tak więc pamiętajcie, na końcu i na początku schodowe, a w środku krzyżowe. I tych krzyżowych może być 1, 2, 50. Albo gdy chcemy tylko z dwóch miejsc,
no to wtedy robimy tylko 2 łączniki schodowe, ze sobą łączymy i krzyżowych w ogóle by nie było. Ale od 3 miejsc w górę zawsze musi być krzyżowy w środku. Czy będzie jeden, czy będzie ich 50, wasza sprawa. W budynku przykładowo 10-piętrowym mielibyśmy na początku na parterze i na 10. piętrze schodowe, a pomiędzy, czyli od 1. piętra do 9. piętra krzyżowe. Myślę, że wszystko jest dla was jasne. Tak więc pamiętajcie o tym, aby doprowadzać do wszystkich punktów, szczególnie w instalacjach bezpuszkowych, czyli takich, gdzie bezpośrednio przewody prowadzimy od rozdzielnicy elektrycznej do puszki instalacyjnej łącznika, następnie idzie sobie po ścianie, czy w podłodze, w posadce, gdziekolwiek, jakkolwiek, w listwach, do drugiej puszki, do trzeciej, do czwartej. Zawsze przeprowadzamy, jak widzicie tutaj, przynajmniej na tym moim układzie, 3 przewody na początku i na końcu, a 4 przewody pomiędzy łącznikami. Pomiędzy łącznikami zawsze są 4, zobaczcie. 1, 2, 3, 4. Czyli 2 komunikacyjne, ochronny i neutralny. Czyli 3, 4, 4, 4, 3. Oczywiście w sytuacji, gdybyśmy odbiornik elektryczny, w tym wypadku lampę, nie łączyli z ostatniej puszki instalacyjnej, to musielibyśmy od ostatniej puszki instalacyjnej ten przewód fazowy doprowadzić do tej puszki instalacyjnej, z której będziemy nasze oświetlenie zasilać. Bo na całą klatkę schodową możemy na przykład z jednego z łączników oczywiście, a dokładnie nie z łączników, tylko z puszki instalacyjnej, na przykład z tej. Chcielibyśmy zasilać oświetlenie, które będzie dalej już rozprowadzone po klatce schodowej z tego miejsca. Nie ma problemu, ale ten przewód fazowy wtedy, pamiętajcie, że musimy doprowadzić tu do tej puszki, połączyć z łączką instalacyjną do następnej puszki, łączka instalacyjna i stąd już przewód 3-żyłowy do naszego odbiornika elektrycznego jednostrefowego, czyli po prostu będzie się włączał, wyłączał. Oczywiście istnieje jeszcze coś takiego, postaram się wam to zaprezentować w innym poradniku, jak łączniki schodowe i łączniki krzyżowe podwójne, a są nawet i potrójne. Postaram się ją zdobyć. I tego typu rozwiązania umożliwiają nam z każdego z tych miejsc włączać 2 strefy, czyli na przykład oświetlenie sufitowe i dodatkowo oświetlenie gdzieś tam ścienne. Tak więc, ale ewentualnie jeżeli mamy takie lampy dwustrefowe, to jedną żarówkę lewą albo prawą, albo jedną i drugą. Tak więc możemy sterować wtedy 2 strefami oświetlenia z tych wszystkich 4 miejsc. Ale to jest rozwiązanie rzadziej spotykane, jednak jest spotykane. Czasami nawet w sypialniach, gdzie przy wejściu mamy łącznik podwójny lub potrójny, przy łóżku z lewej strony, z prawej strony i być może jeszcze w innym miejscu. Tak więc możemy mieć oczywiście różne kombinacje. Łącznik w 2 miejscach, w 3 miejscach, w 4, ilu tylko chcemy. Tutaj widzicie układ, myślę, że bardzo czytelnie wam to zaprezentowałem. Ciekaw jestem waszej opinii, czy wszystko jest dla was zrozumiałe. Jeżeli wam się oczywiście podobało, łapka w górę, jeżeli nie, w dół. Subskrybujcie kanał i oczywiście komentujcie. Ciekaw jestem waszego zdania na temat moich poradników. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. No i nie będę się już z niczym oczywiście powtarzał. No tak, nie będę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć i niebawem kolejne ciekawe poradniki.